Cześć, ja mam na imię Oskar, witam Cię na kanale Studia 9M2, a to jest kanał tworzony przez pasjonata dla pasjonatów. W dzisiejszym materiale wykonamy sobie sanki do piły stołowej. A dlaczego? Po co nam w ogóle takie sanki? O ile piła stołowa dobrze, świetnie radzi sobie z rozcinaniem materiału wzdłuż, o tyle problemy pojawiają się, kiedy chcemy rozcinać materiał w poprzek, albo kiedy chcemy rozcinać materiał w poprzek, w dodatku pod różnymi zadanymi kątami. Co prawda producenci często dodają do zestawu takie oto proste przykładnice, które niby umożliwiają cięcie w poprzek oraz ustawianie różnych zadanych kątów, ale są to prowadnice kiepskiej jakości. Można też dokupić prowadnice dedykowane, ale są one bardzo drogie. Dlatego warto wykonać sobie sanki, które pozwolą nam wykonywać przeróżne inne czynności w przyjemny, łatwy i precyzyjny sposób, niż tylko rozcinanie desek, lamel czy czegokolwiek wzdłuż. Zanim przejdziemy do wykonywania samych sanek, na podstawie tych powiem Wam, jakie jest główne założenie. A główne założenie jest takie, aby sanki posiadały rowki teowe, dzięki czemu będziemy mieli możliwość montowania w nich przeróżnych przyrządów. Jeżeli kiedykolwiek już chciałeś wykonać przyrząd z rowkami teowymi i zobaczyłeś, jakie są ceny za prowadnice aluminiowe właśnie z rowkami teowymi, no to sam wiesz, ile to kosztuje. Ale mam na to lepsze rozwiązanie, tańsze rozwiązanie i też działa. A rozwiązaniem jest taki oto frez teowy, który frezuje właśnie rowek teowy, w którym to później możemy mocować przeróżne przyrządy. Ale, jak zawsze, jest jakieś ale. Frezy dostępne w internetach mają największą średnicę 12,7 mm, a ta chudsza część frezu ma średnicę 6,35 mm. Co oznacza, że pasuje pod śruby M6, ale śruba M6 ma nakrętkę M10, która w 13 mm niemalże rowku będzie się po prostu obracała. Natomiast śruba z łebkiem 13 ma gwint M8, który znowu nie mieści się w naszym mniejszym rowku, który ma 6,35 mm. I z tym trzeba sobie jakoś poradzić. Natomiast ściski dźwigniowe, które też chciałbym móc montować w moich sankach, mają tutaj 13 mm, tutaj mają 7 mm i tutaj również mają 7 mm. Co oznacza, że do takiego rowka, z takim standardowym frezem, nie wejdą ze względu na te właśnie 6,35 tutaj. Co za tym idzie? Trzeba podejść do tego frezowania w odpowiedni sposób. A w jaki? Już tłumaczę. Do frezowania rowków wykorzystamy tak naprawdę dwa frezy. Jeden frez to jest frez 8, dzięki czemu śruby z gwintem M8 wejdą bez problemu, przy czym nakrętki trzeba będzie troszeczkę zeszlifować, żeby się zmieściły w rowku 12,7 mm. Frezując dwoma frezami uzyskamy taki rowek teowy, do którego bez problemu zmieszczą się zarówno ściski dźwigniowe, jak i śruby 13 po lekkim zeszlifowaniu z dwóch stron, czy będziemy mogli też wykonywać swoje śruby młoteczkowe z zwykłych śrub zamkowych. Także będziemy nieograniczeni w możliwościach montażu przeróżnych rzeczy do naszych sanek. Ale dlaczego zdecydowałem się na dwa takie frezy, zamiast poszukać frezu, który wyfrezowałby taki rowek od razu na raz? Generalnie znalazłem frezy, które by wyfrezowały taki rowek na raz, jednak one kosztują 100 parędziesiąt, a czasami nawet 300 plus złotych. Natomiast te dwa kosztowały 33 zł. I to chyba nawet z wysyłką. Omówiliśmy sobie kwestię frezów. Teraz omówmy sobie kwestię materiału, który zostanie wykorzystany do budowy sanek, a będzie to sklejka. Dlaczego? Sklejka trzyma parametry. Generalnie jest wykonywana z dużej ilości cienkich arkuszy, dzięki czemu są niwelowane przeróżne napięcia występujące w drewnie. W dodatku te arkusze są klejone naprzemiennie, a więc jeżeli włókna w jednym arkuszu idą tak, to w drugim włóknie idą zupełnie w drugą stronę, dzięki czemu te napięcia są niwelowane jeszcze bardziej, co nadaje sklejce dużej stabilności, więc wiemy, że jeżeli nadamy jej jakiś kształt, to już w takim kształcie raczej pozostanie. No chyba że zostawimy ją w jakichś naprawdę dziwnych warunkach na dworze, na deszczu. Zdaję sobie sprawę z tego, że sklejka nie jest tanim materiałem, zwłaszcza do wykonywania jakichś tam przyrządów, ale nie mówimy tutaj o przyrządzie jednorazowego użytku, a o przyrządzie, który ma posłużyć mi tutaj przez dłuższy czas do wykonywania następnych projektów, które dla Was szykuję. Także bierzmy się do roboty. Przy użyciu moich starych sanek, które niestety nie spełniają swojej funkcji i nie nadają się do tego warsztatu, przygotowałem dwie formatki o wymiarach 780 na 560, a teraz przejdę do frezowania rowków teowych. Zgodnie z projektem wynika, że pierwszy rowek ma być 9 cm od krawędzi, tak samo ostatni rowek ma być 9 cm od drugiej strony, od drugiej krawędzi, a pomiędzy rowkami ma być dystans 12 cm. Zamiast trasować oś każdego rowka osobno, po czym ustawiać do tego przykładnicę, wykorzystam zupełnie inny sposób, mianowicie na przekładkę. W związku z czym używam dystansów dokładnie o szerokości 12 cm.
Pierwszy oczywiście musi być węższy, ponieważ dochodzi jeszcze stopa frezarki. W moim przypadku stopa mojej frezarki ma 90 mm, co za tym idzie 90 mm dzielę na pół, mam 45 mm, a więc pierwszy dystans ma również 45 mm, dzięki czemu oś mojego rowka będzie 90 mm od krawędzi. Po wyfrezowaniu pierwszego rowka dokładam dystans, frezuję następny. Kiedy skończę frezować drugi, dokładam dystans. Oczywiście przyłapuję ściskami, frezuję następny. Kiedy skończę frezować ten, przełożę ten dystans. Dzięki temu wszystkie moje rowki będą w równych odległościach. Ale wszystko stanie się jasne w momencie, kiedy zaczniemy to po prostu robić. A więc do roboty! Pierwszy szereg rowków tyłowych mamy już wyfrezowany, a więc teraz bierzemy się za frezowanie tych prostopadłych, dzięki czemu na mojej płycinie powstanie kratownica rowków tyłowych, dająca mi możliwość montowania wszystkiego w każdej możliwej pozycji na moich sankach. Także jedziemy! Korzystając z okazji, porozmawiajmy sobie o frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym. W przeciwieństwie do obróbki metali, w stolarstwie stosujemy głównie frezowanie przeciwbieżne. Dzieje się tak, ponieważ w frezowaniu stali na frez działa siła odpychająca. Natomiast przy frezowaniu drewna występuje siła ciągnąca. I stąd moje pytanie do mądrzejszych ode mnie, czy przy frezowaniu rowków to też działa? No bo jakby nie patrzeć, bierzemy materiał całym frezem. A więc według mnie po jednej stronie zachodzi w jednym momencie frezowanie przeciwbieżne, a po drugiej stronie freza zachodzi frezowanie współbieżne. Dajcie proszę znać w komentarzach. Tak czy siak i koniec końców pamiętajcie o tym, żeby wchodzić w materiał pod prąd. Powiem wam szczerze, że walcząc z tymi przekładkami zastanawiałem się, dlaczego nie zrobiłem sobie jiga, który prowadziłby mi frezarkę na podstawie poprzedniego rowka. Wtedy tylko jeden rowek musiałbym wyfrezować od przykładnicy, a każdy następny byłby frezowany od poprzedniego rowka na podstawie takiej wkładanej w środek deseczki i prostej prowadnicy. Ale w sumie nie chciało mi się budować jiga do budowy jiga, ale prędzej czy później zrobimy sobie nawet taki jig na kanale, ponieważ fajnie z nim się później robi kratownice z drewna, na przykład jako podkładki pod garnki, czy wypełnienie w jakichś tam ramkach. Po zakończonym frezowaniu przeszlifowałem całość papierem 120. Bez żadnego skakania po gradacjach. Chodziło tylko o pozbycie się tych farfocli, które zostały po frezowaniu. Postanowiłem też dodać trochę designerskiego looku tym moim sankom, żeby nie były takie nudne. A tak naprawdę to chodziło o to, żeby obrabiany na nich materiał kontrastował z samymi sankami, żeby na filmie ładnie to wyglądało. Od takie problemy trzeciego świata. Do samego koloryzowania wykorzystałem moją ulubioną bejcę Nitro. Łatwo się nakładają, równo wybarwiają, szybko schną, a w gratisie masz banie. Blaty naszych sanek gotowe. Myślę, że czas zamontować je do piły stołowej. Jednak zanim to nastąpi, taka moja mała refleksja. Budowa przyrządów to świetny sposób na testowanie przeróżnych rozwiązań, których balibyście się użyć na jakichś swoich projektach, ze względu na to, że nie wiecie, jaki koniec końców efekt byście uzyskali. Bo czy tylko dlatego, że coś ma być funkcjonalne, to przy okazji nie może być ładne? Ja wiem, nie każdemu musi się to podobać, ponieważ jasne, każdy ma swój gust, każdy może lubić cokolwiek innego. Jednak tak czy siak sądzę, że właśnie przy budowaniu przeróżnych przyrządów to jest świetny sposób na to, żeby poeksperymentować z tą formą, a przynajmniej będziecie mieli ładniejszy sprzęt,
albo ewentualnie będziecie mieli brzydszy sprzęt, jeżeli okaże się, że nie spełni to Waszych jakichś tam wymagań, albo że nie osiągniecie takiego efektu, jakbyście chcieli osiągnąć, ale koniec końców będzie dalej funkcjonalny. Czas wykonać sobie płozy, na których osadzimy nasze sanki, aby po prostu ślizgały się po naszym blacie roboczym. Im twardszego materiału do tego użyjecie, tym lepiej dla Waszych płóz, które będą się po prostu mniej zużywać w trakcie ślizgania. Ja wykorzystam odpad, który został mi po budowie mojego stołu warsztatowego. Jeżeli chodzi o sam sposób wykonania, nie mam żadnej dobrej rady. Najważniejsze, żebyście dobrze zmierzyli Wasze rowki w Waszych piłach stołowych i wykonali płozy w taki sposób, żeby nie było żadnych luzów, ale też żeby się nie klinowały i przede wszystkim, żeby nie podnosiły sanek powyżej blatu Waszej pilarki. Wkładam podkładki do rowków po to, żeby podnieść moje płozy ponad blat, żeby lepiej po prostu stykały w trakcie klejenia. Montując sanki do płozy, ustawiam sobie przykładnicę na równostarczą. Dzięki temu uniknę przekoszeń oraz zminimalizuję ilość obciętego materiału w trakcie docinania samych sanek. Do wstępnego przyklejenia sanek do płozy używam kleju cyjanoakrylowego wraz z aktywatorem. No i tutaj popełniłem jeden błąd, ponieważ nałożyłem zbyt dużo tego kleju. Lepiej byłoby to przyłapać w kilku punktach, ponieważ wtedy dużo łatwiej byłoby wymienić takie płozy, kiedy te już się wyślizgają. Oczywiście sam klej nie wystarczy, trzeba to jeszcze przykręcić. Po nawierceniu fazuję sobie wszystkie otwory po to, żeby łebki ładnie się schowały i żeby nic nigdzie nie haczyło. Pozostało już tylko sformatować nasze sanki, no i przede wszystkim zrobić to samo analogicznie z drugą połówką na drugą część piły stołowej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wykonać pierwszą przykładnicę do naszych sanek. Będzie to działało mniej więcej trochę jak wózek w pile formatowej. Taki lichy wózek, no ale zawsze jakiś wózek. Obraz warty 1000 słów. Jedziemy. Oczywiście aparat ustawiłem w taki sposób, że nie mogłem dojechać cięcia do końca, bo po prostu bym go szturchnął, a nie chciałbym, żeby mi gdzieś upadł. No i pierwsze cięcie na sankach zaliczone, jednak do cięcia wzdłużnego raczej nie są potrzebne, ale chciałem po prostu sprawdzić. Nic się nie zablokowało, wszystko przejechało, linia cięcia wyszła równa, element trzyma wymiar, więc jest git. Jak mogliście przed chwilą zauważyć, dociąłem sobie elementy, z których złożę naszą pierwszą krótką przykładnicę. Pierwszą krótką przykładnicę? Tak, pierwszą, bo mój projekt zakłada kilka przykładnic. Ta pierwsza krótka posłuży do połowy sanek, kiedy będę chciał pracować tylko z połówką i będzie służyła zarówno właśnie jako zderzak, może być z przodu, może być z tyłu, ale też będzie służyła jako ta przykładnica do ustawiania różnych kątów za pomocą wcześniej wyfrezowanych rowków teowych. A tutaj wyfrezujemy rowek, w który wejdą później nasze śruby i umożliwią nam montaż przykładnicy w dowolnym miejscu. Ale nie myślcie, że to będzie taka zwykła, prosta przykładniczka z 3 kawałków sklejki. Nie. Napchamy tam coś jeszcze. Dlatego zostańcie ze mną. Zacznę od sklejenia czoła naszej przykładnicy, a przy okazji sprawdzimy sobie, ile są warte te pędzle do kleju. Test będzie hardkorowy. Zostawiamy cały klej. Nie wycieramy nic, zostawiamy go tak jak jest, zapchanego całego. Jak widzicie, do ściskania wykorzystałem i madło, bo zresztą pokażę Wam. Jedne 100 kg, drugie 80 kg. A prasa za nimi nie chce mi się.
Nasza przykładnica się klei, a więc czekamy. No i generalnie mógłbym zacząć wykonywać kolejną, jednak akurat na chwilę obecną mam trochę inne plany, ale to zapewne zobaczycie niebawem w którymś z kadrów. W ten oto sposób wykonaliśmy sobie pierwszą, prostą przykładnicę. I dokładnie na tej samej zasadzie powstaną wszystkie następne, czyli jeszcze jedna krótka do drugiej połówki i jedna długa, która będzie spinała te połówki ze sobą. Ale tak czy siak skończmy na podstawie tej robić pierwowzór każdej następnej. Halo, jest tu kto? Jakim cudem ja z 6 cięć i 12 rowków do wyfrezowania zrobiłem 16,5 minuty filmu? Jeżeli ty jeszcze tu jesteś i to oglądasz, szacun. Jesteś wymierającym gatunkiem człowieka, który potrafi utrzymać uwagę dłużej niż 1,5 sekundy. To, co teraz tutaj widzicie, to jest generalnie kwintesencja amatorskiego stolarstwa. Budowa przyrządów, żeby móc zbudować więcej przyrządów, żeby móc zbudować więcej przyrządów. Bo jakby nie patrzeć, w tym momencie buduję przykładnicę, do której będę mógł montować za pomocą rowków teowych więcej innych przyrządów, które posłużą mi do pracy na pile stołowej. A budując tą przykładnicę, opieram się o inną przykładnicę, którą zbudowałem wcześniej. Incepcja. A to, co tutaj widzicie, to jest właśnie efekt frezowania zbyt dużej ilości materiału zbyt słabą frezarką. Frez spalony, ale liczę na to, że te ostatnie 1,5 metra jakoś dojedzie, bo to jest mój ostatni frez 8. Swoją drogą, jak przyszła do mnie ta paczka z temu, w której była ta przedłużka do frezarki, to generalnie ktoś mi napisał elegancki komentarz. Śmierć przyszła w paczce z temu. Ale generalnie do tej pory wszystko działa, nic mi nie wypadło, nic się nie ukręciło. Generalnie staram się to robić jakoś tam w miarę z głową. W dodatku mam przykładnicę, która trochę mnie zasłania. Na chwilę obecną nie mam żadnych bić, ani nic się nie dzieje, więc śmierci nie widzę. Pierwsza z naszych przykładnic gotowa. Ma tutaj możliwość montowania przyrządów zarówno od czoła w rowku teowym, jak i od góra, również w rowku teowym. Natomiast tutaj mamy jedną wielką fasolę, która pozwala mocować te sanki w dowolnej pozycji. A po co te rowki od przodu i od góry? Nie wystarczyłby jeden? Te sanki, tak jak ten kanał, mają się rozwijać w czasie. Właśnie dlatego chcę mieć możliwość montowania różnych rzeczy w różnych pozycjach, ponieważ będę dobudowywał do nich przeróżne przyrządy, ale żeby być na bieżąco, nie zapomnij zasubskrybować. A teraz zamontujmy naszą przykładnicę do sanek i ustawmy ją pod kątem 90 stopni. Ten film już trochę trwa, więc to już praktycznie jest bonus dla wytrwałych. Jak zauważyliście, na początku delikatnie przyłapałem przykładnicę, dosłownie na 2 śrubki, tak byleby mi się tylko nie ruszała. Jak ustawić przykładnicę pod kątem 90 stopni względem naszej tarczy? Do tego celu wykorzystamy deskę. Im dłuższa, tym lepsza. Najważniejsze, żeby miała minimum 75 mm szerokości. Deska, którą będziemy wykorzystywali do ustawienia naszej przykładnicy, musi mieć 2 krawędzie idealnie równoległe. Jeżeli one nie będą do siebie równoległe, to ten test tak naprawdę nic Wam nie pokaże. Malujemy na naszej desce X-a, po czym rozcinamy tego X-a na pół na naszej pile. Następnie przy użyciu naszej przykładnicy składamy naszego X-a w całość. Teraz odwracamy lewą stronę naszej deski i znowu przy użyciu przykładnicy składamy to w całość. Jeżeli nie pojawiła nam się nigdzie szpara, to znaczy, że mamy ustawiony kąt 90 stopni. Jeżeli natomiast pojawi nam się szpara od strony przykładnicy, to musimy naszą przykładnicę obkręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wtedy szpara powinna nam się zejść. Jeżeli natomiast szpara pojawi nam się od strony tarczy, wtedy musimy naszą przykładnicę obkręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nasza przykładnica jest już zamontowana i ustawiona, a teraz wykonamy sobie ostatni element z dzisiejszego materiału, czyli prosty stop block, który posłuży nam do docinania elementów na zadany wymiar całymi seriami. Także jedziemy z tematem.
Nasze sanki gotowe. Mamy zatem możliwość montowania ścisków i mocowania za ich pomocą materiału w dowolnej pozycji na całej powierzchni sanek. Mamy przykładnicę do cięcia pod kątem 90 stopni i znamy sposób na to, jak ją ustawiać, żeby te 90 stopni faktycznie na niej mieć. Stop block do seryjnych cięć. Oraz tutaj mam jeszcze przykładnicę z moich starych sanek, którą wykorzystam na tej połówce do ustawiania odpowiedniego kąta w momencie, kiedy będę wykonywał prace, które będą tego ode mnie wymagały. Myślę, że tak naprawdę całość możliwości tych sanek poznam z czasem dopiero w momencie, kiedy będę z nimi pracował, ponieważ sami wiecie i sami już rozumiecie po tym materiale, że tak naprawdę można do nich zamontować wszystko, przeróżne przyrządy do przeróżnych specyficznych prac na pile stołowej, wyciągając tym samym 100% z tej naszej piły stołowej. Dlatego zachęcam do polubienia tego materiału, jeżeli Wam się podobał, i ewentualnie do zasubskrybowania kanału, jeżeli chcecie w przyszłości oglądać więcej takich materiałów w moim wykonaniu. Dzięki bardzo, cześć!